Partnerem odcinka jest producent ziołowych cukierków Ricola. Dzień dobry, szanowni państwo, bonjour. Na koniec naszej szwajcarskiej eskapady chciałem zabrać was, ale i nas tutaj, w miejsce, które jest chyba najbardziej w całej Szwajcarii znane. Miejsce, które jest najbardziej reprezentatywne dla niezwykłego piękna tego kraju. W końcu miejsce, które wybierali na wypoczynek albo też na pobyt, na życie różni nie tyle możni i bogaci, ale przede wszystkim takowi i zacni obywatele tego świata. No i to jest właśnie to miejsce, czyli jezioro Leman, zwane popularnie jeziorem genewskim. Na razie pogoda jest bardzo dla nas niełaskawa, wieje straszliwy wiatr, ale w tym wietrze jest nadzieja, gdyż, jak mówią prognozy, ów wiatr ma przegnać chmury i wtedy zobaczymy prawdopodobnie to wszystko w pełnej krasie. Co trzeba zrobić na samym początku pobytu tutaj? No moim zdaniem trzeba udać się nad samo jezioro i odbyć giro promenadowe przy samym jeziorze. No, promenad tutaj nie brakuje. No, to jest jedna z klasycznych miejscowych promenad, czyli plapany. Klimat tu łagodny, rosną też palmy. Jesteśmy, co prawda, pomiędzy dwoma formacjami górskimi, pomiędzy Alpami a Jurą. I to właśnie poprzez owo ukształtowanie powierzchni, w tym uskoku niejako tektonicznym powstało zasilane wodami rzeki Rodan owo jezioro. Ale teraz samo jezioro. Proponuję się do niego zbliżyć, byśmy mogli słów parę o nim powiedzieć, gdyż jest to akwen niebagatelny. Jest to mianowicie największe alpejskie jezioro w ogóle. Jest to największe jezioro w ogóle w Europie Zachodniej. Ale paradoksalnie nie jest to największe jezioro w Szwajcarii. Jak to możliwe, skoro jest największe w Europie Zachodniej, a nie jest największe w Szwajcarii? Odpowiedź jest bardzo prosta. Wystarczy spojrzeć na tamtą stronę i uświadomić sobie, że mniej więcej po mojej prawej od tych zabudowań po drugiej stronie właśnie mamy Francję. Zatem część jeziora należy do Francji, więc są jeziora większe, w całości należące do Szwajcarii. Ale jeśli chodzi o wymiar ponadnarodowy, to jest po prostu kolos. To urocze miasteczko nazywa się Vevey. No urocze. Wszystkie miasteczka tutaj są raczej urocze. Ale jesteśmy na początek właśnie tu, by móc od razu niezwykle mocnym akcentem wprowadzić temat tych zacnych i bogatych, którzy tu mieszkali. Ten budynek zakupił niejaki Heinrich Nestle, pochodzący z Niemiec, który przyjechał tutaj i zaczął zajmować się produkcją spożywczą, ale na początku robił raczej lemoniadki, aż w końcu wpadł na przełomowy pomysł. Mianowicie wymyślił, że można zrobić z mleka proszek. No więc mleko w proszku to jego zasługa oraz na bazie tegoż odżywka dla niemowląt, co całkowicie zmieniło życie ludzkości, zwłaszcza tej nieletniej. No, śmiertelność niemowląt w XIX wieku była duża, a to była niezwykła pomoc. Tutaj oczywiście nie mówili na niego Heinrich, lecz Henri, ponieważ jesteśmy we francuskojęzycznej części Szwajcarii. A tutaj obok mamy pomnik drugiego niezwykle słynnego człowieka, który ostatnie 25 lat swojego życia właśnie w Vevey spędził. To jest oczywiście Charlie Chaplin. No wiecie, McCarthy, polowania na czarownice, lata 50., histeria antysowiecka.
No i Charlie sobie tutaj właśnie mieszkał i grzał twarz w promieniach niezbyt łaskawego dzisiaj, ale obecnego nadjeziornego lemańskiego słońca. Usiadłem na kawę, ale nie jest ważne to, co na stoliku przede mną, lecz ważne jest to, co widzicie w perspektywie. Ów budynek, który ją zamyka, to gmach niegdysiejszego kasyna miejskiego. I w tymże kasynie, wyposażonym również w salę koncertową, w maju roku 1913 odbyły się 3 niezwykłe koncerty. Koncerty, o których pisano w całej Szwajcarii i niemal na całym świecie. Koncerty na 2 fortepiany. Przy jednym zasiadł francuski pianista Camille Saint-Saëns, a przy drugim Ignacy Jan Paderewski. Ludzie szaleli. Bilety wyprzedały się błyskawicznie z ogromnym wyprzedzeniem. Oprócz tych 2 fortepianów była również orkiestra. Jak piszą ci, którzy na tych koncertach byli, a są memuary, to najpierw orkiestra zagrała tusz, weszli artyści, zasiedli przy fortepianach, ale nim zasiedli, publiczność darła fraki, podrzucała cylindry i powiewała krynolinami. No po prostu szał, koncert rockowy najczystszej wody. A co oni grali? No, muzykę klasyczną, również poloneza skomponowanego przez Paderewskiego. Paderewski w tym czasie mieszkał już w Szwajcarii. On mieszkał w Morsz przez 40 lat. Oczywiście miał epizody polityczne, bo najpierw objął tekę w Polsce prezesa Rady Ministrów, czyli premiera. Potem tutaj do Morsz przyjechali przedstawiciele opozycji w czasach sanacji, no i zawiązał się słynny front Morsz. Szwajcaria i Paderewski to są pojęcia ze sobą nierozerwalne, a również WW jest wpisane w ów szlak chwały tego człowieka. Spacerując po WW, uważni odnajdą również popiersie Ignacego Paderewskiego. Stoi ono w miejscu bardzo znaczącym dla historii Szwajcarii, dla historii hotelarstwa. No a hotelarstwo jest niezwykle dla tego kraju znaczące właśnie. Stoi ono mianowicie przed hotelem, jego nazwa pełna to Hôtel des Trois Couronnes, czyli hotel pod 3 koronami, albo hotel 3 koron. No i to był jeden z najwykwintniejszych hoteli w całej Szwajcarii od połowy XIX wieku. I właśnie tutaj, kiedy ów słynny koncert w kasynie się odbył, to Paderewski również grał w lobby hotelowym. Wiecie, no, jak wspominałem, wówczas to artyści grający muzykę klasyczną byli jak dzisiejsze gwiazdy rocka, więc owa charakterystyczna postać, znali ją wszyscy kulturalni ludzie na całym świecie. Gdy się pojawiła, ludzie zaczęli się domagać, by coś zagrał. No i tam fortepian do dzisiaj stoi. To nie jest ten z czasów Paderewskiego, ale sądząc po jakości samochodów zaparkowanych przed hotelem, to nadal trzyma on, zdaje się, niezły poziom. Jesteśmy nad słynną miejscowością Montreux w górskiej wiosce Ko. Te okolice upodobała sobie Elżbieta Bawarska, czyli cesarzowa Sisi, żona Franciszka Józefa. Na dole, nad samym jeziorem niemal, miała swoją posiadłość, ale również bardzo często wyjeżdżała tu w góry do górskich hoteli, co od drugiej połowy XIX wieku było bardzo proste, bo to właśnie wtedy oddano do użytku ową kolejkę zębatą, która do dzisiaj wywozi ludzi znacznie wyżej niż tylko do
bo na wysokość przeszło 2000 metrów. I 9 września roku 1898 Sisi wsiadła do wagoniku takiej kolejki i pojechała w dół. Ten wagonik pewnie wtedy trochę inaczej wyglądał. Dostawszy się do jeziora, cesarzowa przesiadła się na pokład łodzi parowej, która zawiozła ją do Genewy. Tam załatwiła sprawunki i dzień później, 10 września, miała tu wrócić. Ona podróżowała teoretycznie pod fikcyjnym nazwiskiem, teoretycznie incognito, ale tylko teoretycznie, bo przecież wszyscy wiedzieli, jak ona wygląda. Jej piękna podobizna była na pocztówkach, obrazach, na pierwszych stronach gazet. No była ona już wówczas przedmiotem i podmiotem kultury masowej zarazem. I kiedy w Genewie miała wsiąść na łódź, bezrobotny Włoch bawiący w Szwajcarii, Luigi Lucchini, zadał jej śmiertelny cios. Wszyscy myśleli, że tylko uderzył ją pięścią w pierś, ale de facto on wbił jej w pierś prosto w serce pilnik. Początkowo Sisi podniosła się, wsiadła na pokład, ale tam straciła przytomność i natychmiast zmarła. Wąziutki, długi pilnik. Lucchini potem, skazany na dożywocie, tłumaczył się, że chciał zabić kogokolwiek z możnych, znanych tego świata. Zresztą potem w celi zakończył swój żywot, powiesiwszy się. A Sisi miała ponownie tutaj wyjechać, ale zakończyła swój żywot na łodzi parowej na jeziorze genewskim, na Lemanie. Taka to smutna historia. A niezależnie od tego, czy historia opowiedziana jest smutna, czy też wesoła, to czas najwyższy się posilić, bo aby opowiadać historie i smutne, i wesołe, trzeba mieć dużo siły. Idziemy jeść. Miejsce nazywa się Le Coucou, czyli kukułka. To jest rodzaj górskiej oberży, hotelu. No i są na ścianach również zegary z kukułkami. Trzeba przyznać, że wbrew obiegowej opinii zegara z kukułką nie wymyślono w Szwajcarii, lecz w Niemczech, w Schwarzwaldzie. No ale to jest bardzo niedaleko. No i mam typową miejscową kuchnię. Solidną, górską, piękną. Tak, to się nazywa malakow, moi drodzy. To są takie kuleczki zrobione z sera, ale ich smak wzbogacany jest na górze właśnie tym, co spadło, a to, co spadło, jest w tym wypadku niezwykle ważne. To jest plasterek świeżej trufli. No i już spieszę wam powiedzieć, jakie to jest, widzicie, serowe wnętrze. Obłędnie dobre. Kolejną rzeczą przystawkową jest to, czyli pieczony szpik kostny z pietruszką i z czosnkiem. Aksamitne, wspaniałe. Ale dwie najważniejsze potrawy spoczywają tu i zachowują się jak wulkan, który za chwilę ma eksplodować, bo pod tym się pali. To jest mianowicie fondue. Oczywiście jest tu również klasyczne serowe fondue, no, czyli sery, białe wino, trochę skrobi kukurydzianej albo ziemniaczanej, odrobinę destylatu wiśniowego. Klasyka. Ale ta klasyka jest wzbogacana różnymi dodatkami. No i mam tutaj właśnie dwie wersje wzbogacane. Zobaczcie, jest wszystko, co trzeba do fondue, czyli jest ten widelczyk, jest też taki talerzyk, żeby można sobie było ów widelczyk oprzeć, kiedy człowiek ma chwilową przerwę w jedzeniu. Dobrze, wezmę mniejsze kawałki, gdyż trzeba teraz to zamoczyć. I spójrzcie na kolor.
Tutaj mamy czerwień wyraźną, czyli serowe fondue z dodatkiem pomidorów. A tutaj, widzicie te kropeczki, to są trufle. Tu mamy dodatek szampana oraz trufli. No zaczynam od czegoś, co pewnie jest mniej smakowo wyraziste, czyli od pomidorów. Szczerze mówiąc, nigdy nie jadłem takiej wersji fondue, ale to jest świetny pomysł. Te pomidory przełamują nieco ową serową monotonię smaku. No a teraz przełamanie powinno być już zupełne, gdyż ten obłędny truflowy aromat unosi się wszędzie. No, to jest coś kompletnie obłędnego. Moi drodzy, do tego jeszcze kieliszek tutejszego białego wina, to jest szasla. No i szczęście. Szczęście na twarzy, szczęście wokół. A tak, kącik partnerski. Partnerem dzisiejszego szwajcarskiego odcinka jest, rzecz jasna, szwajcarski producent cukierków Ricola. Ricola to marka znana niemal na całym świecie, obecna również od wielu lat w kraju naszym. Bazą wszystkich cukierków Ricoli jest wyciąg z 13 ziół uprawianych wyłącznie w Szwajcarii, właśnie w takich miejscach, czyli na alpejskich łąkach i halach. Poza wersją klasyczną, czysto ziołową, mamy również wersje wzbogacane smakami owocowymi. Wszystkie dostępne cukierki Ricola w Polsce nie zawierają cukru, ale nie są słodzone aspartamem, lecz stewią. A teraz z prawdziwą przyjemnością sięgnę po moją ulubioną wersję. Holunder, czyli czarny bez. Koniec kącika partnerskiego. Drodzy Państwo, wizyty tutaj nie można było nie zacząć od jakże brawurowego wykonania owego chyba najsłynniejszego gitarowego riffu w historii muzyki rockowej. Smoke on the Water i Deep Purple. A to wszystko wzięło się właśnie stąd. Oto kasyno w Montreux i sala koncertowa. I właśnie tutaj w grudniu roku 1971 koncertował Frank Zappa. I jeden niesforny widz odpalił racę, zajął się sufit i budynek spłonął. Purple przyjechali tutaj, gdyż wynajęli od Stonesów mobilne studio nagraniowe. No i mieli właśnie tutaj je urządzić. Ale skoro budynek spłonął, to wynajęli hotel, gdzie owo studio urządzili, a przy okazji właśnie z balkonu owego hotelu w trakcie tego koncertu nieszczęsnego widzieli ów dym z płonącego kasyna snujący się po jeziorze. I stąd Smoke on the Water. Zresztą potem, kiedy już to kasyno odbudowano, to studio tutaj urządził zespół Queen. Freddie Mercury mieszkał tutaj w Montreux. Zresztą nagrywało tutaj mnóstwo ludzi. Słynny festiwal jazzowy w Montreux. Zresztą ja pamiętam z czasów mojej młodości w telewizji transmisję Róże Montreux. To wszystko jest tylko obudowa, bo gdyby nie ów grudzień roku 71, no muszę jeszcze raz, to nie mielibyśmy tego. Boskie. Jesteśmy we fragmencie Montreux zwanym Territé. Chciałbym, byście najpierw zwrócili uwagę na roślinność.
Jeszcze jeden dowód na łagodność tutejszego klimatu. Ta roślinność jest śródziemnomorska. Palmy już były, teraz mamy cyprysy. Territé to dzisiaj, jak powiedziałem, fragment Montreux, ale kiedyś była to osobna wioska i właśnie tutaj swoją posiadłość miała cesarzowa Sisi. Zresztą raz był tutaj u niej sam Franciszek Józef w roku 1893. No i po tych tragicznych wydarzeniach nad Lemanem ludność ufundowała Sisi pomnik. Jest on nawet ładniejszy niż pomnik Sisi na Słowacji stojący w bardejowskich kupelach. Oto jeden z najsłynniejszych, jak wielu twierdzi, jeden z najpiękniejszych, a z pewnością najczęściej odwiedzany zamek w całej Szwajcarii. Château de Chillon, czyli zamek Chillon. Wartownię pierwszą wzniesiono tu już w XI wieku. No, jezioro genewskie akurat w tym fragmencie jest wyjątkowo wąskie i to była warownia, która strzegła fragmentu szlaku handlowego do Włoch przez przełęcz później świętego Bernarda. No potem, kogo tu nie było, Sabautczycy. W każdym razie od początku XIX wieku ów zamek jest w rękach władz kantonalnych. Jeśli mówimy dzisiaj o różnych sławnych i bogatych, którzy bywali w tej okolicy, a Montreux jest dosłownie 5 minut stąd, tam, no to należy wspomnieć o lordzie Byronie. Wszakże należy wówczas wykreślić słowo bogaty. Byron uciekł tutaj z powodu długów, ale ta budowla stojąca pomiędzy górami a jeziorem, dzisiaj pomiędzy górami, estakadą autostradową i jeziorem, no, budziła zachwyty już w czasach romantyzmu. No więc Byron, zainspirowany tąże budowlą i historią jej, napisał słynną rzecz Więzień Chillonu o pewnym mnichu François Bonivardzie, który był więziony przez Sabautczyków. Wydaje mi się, że w XVI wieku. W każdym razie walą tutaj tłumnie wycieczki. Tam majaczy Montreux, a to wszystko jest na szlaku. Wyjechawszy z Montreux i minąwszy Vevey, niemal po chwili wkraczamy do magicznej krainy wina. Ten region nazywa się Lavaux i jest przepiękny. Spójrzcie na ukształtowanie terenu. Mamy strome zbocza schodzące do jeziora, a na nich tarasowe uprawy winorośli, które zapoczątkowali tutaj już w średniowieczu mnisi. No, z jednej strony mamy Alpy, ale mamy jezioro, które oddaje ciepło i ów łagodny klimat, o którym już wcześniej mówiłem. No i miejsce, które niewiele się zmieniło przez stulecia. Małe kamienne wioski i owe przepiękne winnice. Zatem właśnie Lavaux zostało wpisane na listę dziedzictwa ludzkości, na listę UNESCO, jako jakże charakterystyczny krajobraz kulturowy. I dla niektórych, całkiem licznych zresztą, Lavaux, ta okolica, to najważniejszy powód, żeby przyjechać w tę część Jeziora Genewskiego. Ze szwajcarskim winem my wszyscy mamy pewien problem. Mówiąc my wszyscy, mam na myśli tych, którzy nie mieszkają w Szwajcarii. Na czym ten problem polega? No, wypada zacząć od tego, że w Szwajcarii powstają naprawdę doskonałe wina. Ale mało kto na świecie o tym wie, ponieważ Szwajcarzy praktycznie wina nie eksportują. Niemal wszystko, co w tym kraju powstaje, jest wypijane na miejscu. Tylko jakieś niezwykle fikuśne enoteki, nie w Szwajcarii, mają wino stąd właśnie. Zatem, co najlepiej
zrobić, by tego wina skosztować? No, to co ja. Przyjechać tutaj. Wiem, to nie jest tania historia, w ogóle pobyt w Szwajcarii. Szwajcaria i Liechtenstein to są dwa najdroższe kraje w Europie. No, Norwegia nawet jest tańsza, na Norwegii nie ma żadnego wina, a tu jest. No i to jest w dodatku ikona białych tutejszych szczepów. Już dzisiaj wspominane przy okazji spłukiwania masy kazeinowej przy fondue, mianowicie Chasselas. Chasselas i Gutedl. Tak się w Niemczech nazywa ten szczep. Tutaj Chasselas. We Francji, pobliskiej, bo tam po drugiej stronie jeziora również ten szczep jest uprawiany. To się zdaje się nazywa Fondant, ale nie jestem tego pewien. Na czym polega wyjątkowość tego szczepu? Jest to wino niezwykle mineralne i świeże. Jest to jeden z moich ulubionych szczepów. Jak jest zrobione prosto, to jest takim szczerym, uroczym wieśniakiem, ale można też przy pomocy beczki i wielu innych zabiegów zrobić z tego naprawdę niezwykle eleganckie, niemal maślane wino. To jest ani wieśniak, ani arystokrata, to jest gdzieś tak po środku. Piękna rzecz. Okazji, by tego spróbować, jest tu co niemiara, ponieważ co krok to winiarnia. W ogóle ten region jest, jeśli chodzi o enoturystykę, jednym z najlepszych. Na koniec miasteczko, w którym się zatrzymaliśmy. Ono nazywa się Szebr i jest nazywane tarasem Jeziora Genewskiego. Pięknie położone, no ale nie w sprawie widoków teraz tu jesteśmy. Zresztą za chwilę i tak niczego nie będzie widać, bo zapada zmrok. Chodzi o kolację. A myśmy tu przyjechali wczoraj wczesnym wieczorem i znaleźliśmy miejsce, które teraz chcemy wam pokazać. Oczywiście jest tu mnóstwo wybitnych restauracji, no bo bogata klientela z całego świata, piękne miejsce, ale chcieliśmy, byście zobaczyli, gdzie jadają normalni Szwajcarzy. No i to jest właśnie takie miejsce, bo wczoraj to dostrzegliśmy. To jest miejsce dla miejscowych. I to jest właśnie ono, o Lion d'Or, czyli pod Złotym Lwem. Specjalnością lokalu są steki. Wśród nich również steki z koniny. Konina to bardzo popularne mięso we Francji, we francuskojęzycznej części Szwajcarii, w Belgii, w Luksemburgu, ale niespecjalnie mieści się ona w naszym kodzie kulturowym, kulinarnym, więc ani wczoraj, ani dzisiaj koniny nie zamawialiśmy. Natomiast są tutaj również doskonałe steki wołowe. Przed chwilą pan przygotowywał tak zwaną głowę polędwicy wołowej, czyli środkową, najgrubszą część. Chateaubriand, pieszczotliwie zwane szatkiem u nas. Na dwie osoby. Ono tam na podgrzewaczu czeka, a tutaj mamy no, dopiero początek tego obżarstwa. Klasycznym sosem do Chateaubriand jest sos Béarnaise, taki na bazie białego octu oraz estragonu. Ale w karcie był również wybór sos smardzowy. No więc sami rozumiecie, że sos smardzowy został wybrany wczoraj. Był wyborny i nie sądzę, żeby się dzisiaj różnił. Ja wczoraj próbowałem tylko szatka. Jadłem to. To jest mianowicie Rossini, ale nie Tournedo Rossini, lecz filet Rossini. Tournedo alla Rossini to jest cienki kawałek polędwicy, nie z głowy, tylko z tych bocznych części. Skoro jest cienki, to żeby to było wysokie, podaje się to na grzance. No i tutaj, jak widzicie, grzanki nie ma, no bo to jest też wykrojone ze środka polędwicy. Ale poza tym kompozycja jest bardzo podobna.
Mianowicie sos na bazie madery albo sherry, czyli ciemnego wina. Oczywiście wcześniej wymieszane to wino z bazą wołową, na kościach robioną, redukcja, do tego foie gras, no i może być jeszcze plasterek trufli, w tym wypadku sam sos jest aromatyzowany truflami. To się nazywa rossini, ponieważ zostało stworzone we Francji na cześć Rossiniego, który sam nie gotował, ale mówił kucharzom, co mają dla niego robić. No i to zrobiono. Klasyka. Do tych rzeczy są frytki. Wspaniałe. Próbowałem wczoraj, smażone na wołowym łoju. Ale ja dzisiaj zamówiłem coś, czego wczoraj nikt z nas nie jadł, a bardzo mnie to kręciło. Mianowicie rognon de veau. Rognon de veau to cynaderki cielęce. I kiedy to jest dobrze zrobione, to jest to po prostu prawdziwy delikates. W ogóle cynaderki, czyli nerki, cielęce najlepsze, ale mogą też być wieprzowe, to wspaniały materiał kulinarny. Trzeba wszakże je zrobić tak, by nie pachniały bardzo nieprzyjemnie i charakterystycznie, no uryną po prostu. Ja biorę nerki, wycinam nożyczkami ze środka te moczowody, przepraszam za techniczny opis, ale on jest ważny. Następnie nerki płuczę, gotuję w kilku wodach, owe wody wylewając, a na końcu robię sos, lekko ów sos zasmażając z dodatkiem na przykład odrobiny łagodnego proszku curry. Do tego ryż. Ja poprosiłem o makaron do tego. Może zapomnieli, może zaraz przyjdzie. Nie martwię się specjalnie. Tymi frytami się podzielimy. No ale teraz to. Sos jest musztardowy. W Alzacji podają bardzo podobnie robione nerki. Do tego zawsze tam idą szpecle, ale nie jesteśmy w Alzacji. Świetna rzecz. Świetna rzecz. Mówiłem o tym, że jest to miejsce zwykłe. Zobaczcie. Mamy domowe wino z tej wioski. Czerwone. Najtańsze w karcie, czyli około 40 franków za butelkę. To jest kupaż, dwa główne szczepy, Pinot Noir i Gamay. Traktowane jako podstawowe wino, więc dostaliśmy takie skromne kieliszki. Jak się zamawia jakieś fiubździu, to podają to w wielkich baniach. Ale jesteśmy dzisiaj na tropie prostego szwajcarskiego jedzenia. No i to proste szwajcarskie jedzenie jest takie, że daj, Panie Boże, zdrowie. Amen. Helweci górą.